Cześć! Macie też tak jak ja, kiedy sezon się skończy, wszystko na działce już porobione, no to człowiek tęskni za działką i ma ochotę się na nią wybrać i coś porobić. Ja jestem zawsze na taką sytuację przygotowany, ponieważ mam szklarnię, a w szklarni, jak widzicie, rozgardiasz. To znaczy jest to taki kontrolowany rozgardiasz, ale zawsze coś trzeba tutaj zrobić. Zobaczcie, tutaj muszę jeszcze powyrywać pomidorki, które sobie owocują. Jeśli oglądacie moje filmy, to zapewne wiecie, że w tym sezonie pomidorki zostawiłem tutaj zupełnie bez żadnego nadzoru. One sobie tutaj rosną na dziko. Większość z tych małych pomidorków nie nadaje się już do zjedzenia, ale postaram się jeszcze wybrać te najlepsze. Spójrzcie, całkiem dużo udało mi się pozbierać pomidorków, a część z nich jest jeszcze zielona. Pomidorki te najlepsze już wyzbierane, zatem mogę się zabrać za sprzątanie grządki. Od początku sezonu staram się prowadzić te grządki w mojej szklarni w stylu no dig, czyli bez przekopywania. Zatem sztychówki dzisiaj nie zobaczycie. Zobaczycie za to grabki, jak i sporo nowej materii organicznej, którą mam zamiar nanieść właśnie na te grządki. Wpierw muszę jednak dokładnie usunąć te wszystkie pozostałości po pomidorach, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia ewentualnych chorób pomidorów na kolejny sezon. Po usunięciu pomidorów pozostaje mi jeszcze wydłubać z ziemi powój polny, który tutaj ostał się, no i rósł razem z tymi pomidorami. Zresztą widzieliście to pewnie na poprzednich filmach. Ale jest też dobra wiadomość, ponieważ nic innego, żadne inne chwasty już tutaj nie rosną. To zasługa tej ściółki. Ściółki prowadzonej w formie no dig, czyli bez przekopywania. Zobaczcie, jest ona fajna, mięciutka. Dodawałem tutaj oczywiście kolejne warstwy w trakcie sezonu. Najczęściej była to trawa. Zobaczcie, tyle wyzbierałem tego powoju. Jest tutaj jeszcze troszkę, ale to już są szczątkowe ilości. Tutaj jeszcze jeden. Zobaczcie, jakie ma długie korzonki. No i myślę, że tak powinno być ok. O proszę, jeszcze nawet zielony pomidorek mi się tutaj uchował. No dobrze, grządka czyściutka. No to teraz poprawię sobie jeszcze to moje obrzeże wykonane z palet. Powbijam sobie takie troszkę dłuższe, bardziej trwałe kołki drewniane, czy też właściwie takie listewki, które gdzieś tam znalazłem w domku. Myślę, że będą one bardziej trwałe niż takie łodygi miskanta, które zastosowałem wcześniej. No to teraz czas na pierwszą warstwę materii organicznej. Jako że liści u mnie całkiem sporo, te akurat spadły spod
katalpy. To są naprawdę ogromne liście, jest ich dużo. Są takie fajne, wilgotne i myślę, że w bardzo szybki sposób rozłożą się tam w szklarni. Na te liście rozrzucę jeszcze takie pozostałości po trawach ozdobnych, ponieważ mam tego całkiem sporo, jak widać zresztą na załączonym obrazku. Taka materia organiczna również w bardzo szybki sposób się rozkłada. No i jeszcze troszkę suchej trawy, którą sobie tutaj magazynowałem na takiej jednej kubce. No i też warto to wszystko tak ładnie razem przemieszać. Myślę jeszcze o jednej warstwie materii organicznej, ale po tą materię organiczną będę się musiał udać na moją drugą działkę. Także zaczekajcie, nigdzie nie odchodźcie, bo jeszcze nie skończyłem. Tak, jestem już na drugiej działce, gdzie mam taką oto hałdę z rębek. No i kilka wiaderek sobie zabiorę i przeniosę do szklarni. W transporcie pomoże mi taki oto wózeczek, a w tym żółtym worku są zrębki. No i teraz to wszystko ładnie sobie zasypię tymi zrębkami, które są z natury troszkę cięższe, więc ładnie ubiją całą tą powierzchnię. Na razie robię to z wiaderka, ponieważ przy transportowaniu tutaj tego worka było dosyć trudne, ale już się udało, ponieważ część tych zrębek już wysypałem, więc teraz mogę bezpośrednio z worka nasypać tutaj dosyć grubą warstwę zrębek. No i praca już wykonana. Tutaj jest nagroda, jaką otrzymałem za wykonanie tej pracy. No a szklarnia wygląda zupełnie na odmienioną. Grządki ładnie uzupełnione materią organiczną. Te wszystkie obrzeża już jakby takie prostsze. No i cała szklarnia przygotowana do zimowania. Dzięki śliczne za obejrzenie tego odcinka. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!